Mam to wielkie szczęście, że praca w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku to nie tylko praca, to także pasja. Dzięki temu, i dlatego właśnie mam to szczęście, nawet spędzanie bardzo długich godzin, czasem bezsennych nocy nad próbą rozwiązywania różnych problemów, a tych problemów przecież w codziennym życiu nie brakuje, jest po prostu realizacją marzeń. Czasem jestem pytany w Polsce, jak to możliwe, jak nam się udało, jak udało się Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku osiągać do tej pory takie sukcesy. Odpowiadam wtedy bardzo wyraźnie i stanowczo. Po pierwsze, nie udało nam się, ale ciężko na to zapracowaliśmy. I nie ma tu żadnej tajemnicy, bo odpowiedź jest bardzo prosta. To połączenie niesamowitych talentów bardzo wielu osób, ale także przede wszystkim może ciężkiej pracy również wielu osób Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wielkiej determinacji, konsekwencji działania, ale także poświęcenia swoich własnych ambicji, często na rzecz właśnie dobra ogólnego. Bez większej przesady można powiedzieć, że to naprawdę wielki zaszczyt móc pracować z ludźmi, którym tak bardzo na sercu leży dobro Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy są w stanie dla niego tyle poświęcić, bo jest to coś, co również bardzo motywuje, co również sprawia, że człowiek chciałby zostawić tutaj swoje serce. Piękne jest to, że jest tak wielu ludzi w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, którzy nie mają żadnych kompleksów wobec świata, którzy chcą robić wspaniałą naukę, którzy chcą wytyczać nowe kierunki medycyny, którzy chcą uczyć studentów tak dobrze, jak to jest tylko możliwe, na najwyższym możliwym poziomie, chcą ich wciągać w tę swoją przygodę naukową, którzy po prostu chcą, by Uniwersytet Medyczny w Białymstoku bez większej przesady był po prostu jedną z lepszych uczelni nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Nigdy nie twierdziliśmy, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest największą polską uczelnią, ale z pewnością możemy stwierdzić, że jest jedną z najbardziej dynamicznych polskich uczelni. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni. Można by zaryzykować nawet takie odważne porównanie, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest trochę jak Leo Messi w piłce nożnej, który owszem nie jest najbardziej rosły, nie jest najwyższy, a mimo to potrafi świetnie dać sobie radę z wieloma potężnymi obrońcami i często swoją akcję zakończyć kapitalną bramką. No jedyne, co różni nas od Leo Messiego, to to, że on nie martwi się zupełnie o pieniądze, a my, tak Uniwersytet Medyczny, jak i nasze szpitale kliniczne, o te pieniądze niestety musimy ciągle usilnie zabiegać. Muszę przyznać, że ten mój związek z Uniwersytetem Medycznym ma wszelkie przejawy miłości od pierwszego wejrzenia. Od początku wiedziałem i marzyłem o tym, by pracować na tej uczelni, choć wcale nie było to takie oczywiste, bo tuż po studiach, po stażu, nie czekały wtedy dziesiątki ofert pracy. Ja de facto tej pracy tuż po stażu jeszcze tu nie miałem. Musiałem wyjeżdżać, może nie za chlebem, bo wyjechałem za ocean do Narodowego Instytutu Raka, będącego częścią Narodowych Instytutów Zdrowia, NIH, w Bethesdzie pod Waszyngtonem w Stanach Zjednoczonych. Świetne, fantastyczne miejsce. Spędziłem tam niesamowite 3 lata, prowadząc fascynujące badania nad patomechanizmem bardzo wielu chorób immunologicznych, pracując nad nowymi rozwiązaniami przybliżającymi nas ku szczepionce przeciwko AIDS. To był wspaniały czas. Ten powrót przed 20 laty, powrót ze Stanów Zjednoczonych do Polski był też wynikiem jeszcze jednej tęsknoty, bo owszem, uwielbiam pracę naukową, ale od pierwszego roku studiów, a może nawet wcześniej, marzyłem o tym, by pracować z pacjentami bezpośrednio przy łóżku chorego. I znowu to marzenie spełniło się
w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Trudno mi nawet wyrazić, jak bardzo cieszę się, że mogę na co dzień pracować z pacjentami również często w ciężkim stanie, do naszej kliniki, do Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych. Niezwykle często trafia wielu pacjentów obciążonych wieloma ciężkimi chorobami. Na co dzień musimy i chcemy pracować bardzo często na pograniczu życia i śmierci. W takich sytuacjach wszystkie sukcesy przynoszą niezwykłą satysfakcję, ale generalnie w dzisiejszej medycynie, a szczególnie w internie, niestety musimy być również gotowi na porażki, choć trudno bywa się z nimi pogodzić. Praca na co dzień na pograniczu życia i śmierci przywraca właściwe proporcje pozostałym aktywnościom, bo nagle wszystkie inne problemy w obliczu tego, co dzieje się przy łóżku chorego, nagle wszystkie inne problemy zaczynają nabierać właściwych barw, właściwych proporcji. To nie znaczy, że one nie są ważne, ale w obliczu potencjalnego zderzenia z sytuacjami krańcowymi te wszystkie inne problemy osobiste zaczynają nabierać nieco innej barwy. Nie wiem, czy wszyscy doceniamy to, że żyjemy w Białymstoku, że mieszkamy na Podlasiu, bo to chyba jeden z najbardziej fascynujących regionów w Polsce. Wszyscy kochają góry i morze. Podlasie ci być może nieliczni. Trudno. Podlasie jest trochę jak jazz albo jak muzyka barokowa, bo daje szansę odnaleźć tę niezwykłą harmonię, tę niezwykłą duchowość. Podlasie ma rzeczywiście wszystko to, czego dusza potrzebuje. No właśnie, nie tylko oczy, ale czego dusza potrzebuje. Muszę przyznać, że w tych nielicznych niestety wolnych chwilach, ale sprawia mi olbrzymią satysfakcję odkrywanie tych nowych miejsc na Podlasiu albo tych miejsc, które do tej pory wydawały się znane, ale które w określonych momentach, określonej porze roku nagle nabierają zupełnie nowych barw, nabierają zupełnie nowego wyrazu. Odkrywanie piękna naszego regionu to coś niesamowitego, coś, co sprawia olbrzymią satysfakcję. Można chyba śmiało powiedzieć, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest swego rodzaju perłą w koronie tak miasta, jak i całego regionu. I to nie tylko dlatego, że nasza siedziba to Pałac Branickich, chyba najpiękniejszy zabytek w całym regionie, ale może nawet bardziej dlatego, że stanowimy wspólnotę ludzi, których wszystkie działania dydaktyczne, organizacyjne, naukowe mniej lub bardziej bezpośrednio, wcześniej czy później, ale mają na celu poprawę, ratowanie zdrowia i życia innych ludzi.